Cześć ocalali. Postanowiłem dziś poświęcić czas i opowiedzieć o moim planie rozwoju budynków w Maigo Aqua Corrupta. Ponieważ otrzymałem kilka zapytań od widzów, którzy chcieli lepiej zrozumieć moją strategię. Chciałem podzielić się swoimi doświadczeniami, aby pomóc innym graczom w optymalnym rozwoju ich własnych budynków. Wierzę, że te wskazówki mogą przyczynić się do ich sukcesu w grze. Nie rozbudowałem jeszcze centrum budynku Maigo o nazwie Water Nexus, ponieważ zdecydowałem się skupić na rozwoju budynku elektrowni wodnej w ramach mojej strategii rozwoju w bieżącym wydarzeniu Maigo. Ten wybór podyktowany jest kilkoma kluczowymi powodami. Po pierwsze, rozwój elektrowni wodnej przyniesie mi większe korzyści, zwłaszcza w kontekście zbiorów węgla. A w dalszych etapach rozbudowa elektrowni wodnej umożliwi mi również zbieranie większej ilości cementu oraz zdobycie bonusowych, rzadkich zasobów, takich jak fragmenty legendarnej esencji Tempest Arms. Te zasoby są niezbędne do dalszego rozwoju i wzmacniania mojej pozycji w grze. Po drugie, planuję skupić się na rozwoju centrum Maigo Water Nexus w późniejszym etapie gry, gdy elektrownia wodna osiągnie wysoki poziom, około 55-60 poziomu. Taki poziom elektrowni wodnej pozwoli mi na maksymalizację korzyści z rozbudowy Water Nexus, co jest kluczowe w długoterminowej strategii wydarzenia Maigo. Warto również zaznaczyć, że poziom rozbudowy centrum Maigo Water Nexus jest ściśle związany z poziomem elektrowni wodnej. Można rozbudować Water Nexus jedynie do dwukrotności poziomu elektrowni wodnej. Na przykład, mając elektrownię wodną na poziomie 5, mogę rozbudować Water Nexus maksymalnie do poziomu 10. Dlatego, aby móc ulepszyć Water Nexus na wyższe poziomy, muszę najpierw zadbać o wysoki poziom elektrowni wodnej. Docelowo maksymalny poziom elektrowni wodnej to 60, co oznacza, że aby rozbudować Water Nexus do maksymalnego poziomu 120, najpierw muszę osiągnąć ten maksymalny poziom elektrowni wodnej. Dlatego też w ramach mojej strategii priorytetem jest rozwój elektrowni wodnej, a centrum Maigo Water Nexus będzie rozbudowywane w późniejszym etapie gry, gdy osiągnę odpowiedni poziom w elektrowni wodnej. Oczywiście ta strategia nie jest idealna i posiada liczne wady, ale jeżeli robimy to z głową i wiemy, co tracimy na poczet tego, co zyskamy, to łatwiej jest się z tym pogodzić. A co tracimy, skupiając się przez większość czasu na rozbudowie elektrowni wodnej? Tracimy oczywiście bonusy wynikające z rozbudowy budynku Water Nexus, które mogłyby się przydać np. w wydarzeniach State vs State, takie jak większy szpital czy szybsze leczenie. Oczywiście moja strategia nie nadaje się dla graczy, którzy wydają dużo pieniędzy w grze, bo oni bonusy bitewne potrzebują jak ryba wody. Ale umówmy się, żaden ze mnie lider rajdu, a większość społeczności, która ogląda moje filmy, również skupia się bardziej na tym, aby być dobrym pomocnikiem w sojuszu, najlepszym wypełniaczem szturmu. Stąd też pomysł na to wideo oraz jego wykonanie. Mam nadzieję, że Wam się ono spodobało i chociaż trochę pomoże w podejmowaniu decyzji dotyczących rozbudowy budynków Maigo Aqua Corrupta.